Dzień dobry, witam w nowym odcinku. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak zbudowaliśmy wózek filmowy. Było przed nami sporo wyzwań, ale wydaje mi się, że wszystkim sprostaliśmy. Możemy zrobić jeszcze inaczej, czyli wziąć jeszcze szerszą deskę, na przykład na 120, prawda? I zrobić po 2 otwory. Wózki filmowe spełniają funkcję transportową i taki też założyliśmy sobie warunek, aby na raz móc przetransportować jak najwięcej sprzętu z punktu A do punktu B, czyli wszystkie statywy, worki, dyfuzje, wysłaniacze oraz case'y. Musimy znaleźć ten wymiar szerokości tego wózka. I tu już ustaliliśmy chyba, że skrzynki mają 60, prawda? O 60 to jest za dużo. Ale nie, tutaj jeszcze wchodzą inne rzeczy. Tak, bo wchodzą te ekrany. Dyfuzje. Pracę rozpoczęliśmy od zebrania pomiarów skrzyń, tak aby ustalić, jak wysoki będzie wózek, jak wysoka będzie i szeroka każda komora mieszcząca skrzynię, na czym będzie się wsuwała skrzynia oraz jak ją zablokujemy, tak aby nie wypadła na ziemię i nie narobiła szkód. Czyli tak. 55,5 na 32. 55,5 na 32. Wysokość jeszcze. Zrobiliśmy. Czyli statywy jadą tam, półki wkładane mogą być z lewej strony, to jest tak jakby lewa strona, a z prawej strony będą na przykład dyfuzje. No dobrze, Nie? no dobrze. Przerwę też musimy zrobić tutaj pomiędzy skrzyniami, chociaż nawet po to, żeby właśnie te nóżki... Musi być tam coś. Musi, żeby nóżki nie wadziły o ten. Czyli centymetr mi się wydaje, że więcej nie potrzeba. No. Jedyną i właściwą osobą, która mogła mi pomóc przy powstawaniu takiego wózka, to był oczywiście mój wujek Zbyszek. I tak jak wiele projektów, które tutaj stworzył w studio, tak i w tym postanowiliśmy się we dwójkę sprawdzić, projektując cały wózek od samego początku. Praktycznie inspirowaliśmy się kilkoma zdjęciami i jednym filmem, który gdzieś zobaczyliśmy w internecie. Tam akurat projektowali wózek w jakimś programie 3D, a my oczywiście po polsku z ołówkiem i kartką i uważam, że nie wyszło to wcale najgorzej. Wręcz bardzo fajnie i naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego projektu. Jest zrobiony typowo pode mnie. Wszystko to, co chciałem, jest umiejscowione zgodnie z planem. Tu, w tym przypadku, możemy nawet zrobić na równi. Wiesz? Tą szynę możemy dać tutaj na równi. Ale on wpadnie wtedy do środka? Wtedy wpadnie do środka. No a ten jekiel będzie go przytrzymywać też, żeby nie wyleciał. Aha, no okej. No bo popatrz, on tam wpadnie i... Czyli do tego jekla tutaj do czoła, tak jakby dosztukujesz płaskownik jakiś, tak? Ten płaskownik, tak. To było bardzo ciekawe wyzwanie i dlatego podjąłem się tej próby właśnie, by móc sprawdzić się nawet, w ten sposób. No kilka godzin żeśmy poświęcili na tym, żeby wykonać sam projekt. Znaczy tu przed realizacją nie bałem się tego, bo akurat jakieś tam mam takie, no nie chcę się chwalić, nie, ale mam zdolności takie manualne i tutaj tego się nie obawiałem. Koncepcja wózka nie przewidywała innego materiału jak stworzenie go ze stali. Mamy numer 28 i wjeżdżałem po materiały na wózek filmowy. Dlatego też wybraliśmy się do Centrostalu po odpowiedni materiał. Stworzyliśmy go z jekli 3 na 3 cm. Stal akuratnie jest takim materiałem, który jest plastyczny, można to ciąć, spawać i wydaje mi się, że rzeczywiście stalowe jednak jest mocniejsze, zdecydowanie od aluminiowego. No, tu tylko różnica jest w wadze, wydaje mi się, nic więcej.
Może ja podejdę po ten płaskownik, trzymaj. No, bo płaskownik jest tam. No czekaj, ja i tak muszę iść z tobą. W międzyczasie, jak czekamy na kogoś, kto wyda nam materiał, to użyjemy drona. No i czy rynek to akceptuje, czy nie, czasami. Teraz się zacznie, wiesz? Idziemy zapłacić fakturę. Chodź za nami. Ogrom materiałów jest tutaj dostępnych i myślę, że to, czego szukacie, znajdziecie właśnie tutaj. Lwią część pracy wykonał tutaj wujek. Dzięki jego umiejętnościom wózek mógł powstać. Ja bym tak dobrze wózka nie wyspawał, tak dobrze bym go nie połączył i z całą pewnością mogę stwierdzić, że nie była to łatwa praca. Byłem kilka razy u wujka, kiedy montował ten wózek i no, widziałem, że trzeba mieć do tego głowę, no i trochę też serca. Tu 33 cm i dalej szukamy kąta prostego. Przy składaniu tego wózka poświęciłem ponad tydzień czasu, dziennie po kilka godzin, by móc skończyć ten projekt. To jest właśnie to, że tu musi być niestety 33 cm. No najgorszą rzeczą, jaka była przy budowie tego wózka, przy tym projekcie, to niestety było cięcie jekli, bo niestety co do 1 mm musiał być ucięty jekiel, jeden, czy drugi, czy trzeci, czy czwarty. Każdy jekiel musiał być ucięty co do 1 mm i tu starałem się właśnie tak zrobić, a nie wiem, może ktoś też majsterkuje w domu i trzymając gumówkę, jak może uciąć sobie jekiel co do 1 mm. No naprawdę jest to wyzwanie. Czyli tak, tu mamy idealnie, prawie za dużo. Jest ok. Dobra, 27, tu zostaje trochę, jednak poszło. W spawaniu wózeczka to była taka, zresztą każdy, kto kiedykolwiek spawał, to wie o tym, że niestety materiał występują naprężenia przy spawaniu i zawsze gdzieś coś ucieknie i warto trzymać właśnie kilka razy, poprawić to, pomierzyć, żeby móc utrzymać kąty właśnie. Niestety cały czas trzeba na to zwracać uwagę. Chciałem powiedzieć, że dramaturgia rośnie, co? Zawsze o milimetr trzeba tu poprawić. Widzisz, Marcin? Nie, spokojnie, spokojnie. No, proszę bardzo. Marcin jakoś tak jak gdyby umysłowo podchodzi do każdego jednego tematu czy jakiegoś problemu, a ja staram się rozwiązać to praktycznie, po prostu ze swoich lat, jakichś tam doświadczenia w wykonywaniu jakiejkolwiek tam roboty, prawda? Po prostu jestem praktyczny Marcin teoretyczny, prawda? Jakby ktoś nie wiedział, to tak jak mówiłem wcześniej, dół jest na górze. Do góry kołami. Do góry kołami. Koła będą montowane, ej, patrz, ale akurat nie będzie, zobacz. Ty, no ekstra. Trochę filmów się naoglądaliśmy, widzieliśmy jak robią to
że tak powiem, Profesjonaliści za zacznijmy od oceanem. Tak, bo oni mieli profesjonalnie jeszcze projektowanie, nie? projekt, A my, co za projekt? no, na długopisie. Co za projekt? Musisz pokazać projekt. Tak jest, przebitka zaraz będzie. Także my projektowaliśmy długopisem ręcznie, no ale wydaje mi się, że będzie to porównywalny produkt. Chociaż tam mieli taką klapę, nie, co się zasłaniała i tak dalej, no to wiadomo, że to już... Która klapa? No tutaj, co była blokada, Aha, te drzwiczki tak, takie, tak, te nie? drzwiczki, ale tutaj nie potrzeba żadnych blokady, bo przecież Nie, on stąd nie wypadnie. Robimy na innych koszach po prostu. Na innych koszach i inną troszeczkę metodą. Jeżeli on tutaj na 2 centymetrach, no, na 4 Nie, to tego się w ogóle nie nawet wyskoczy. Nie ma Tym opcji. bardziej, że będzie pod ciężarem. Cieszę się, że mogliśmy to wspólnie przeżyć, a nie pojechać po wózek i go po prostu kupić, bo tak jest najłatwiej. Cały ten proces twórczy dał nam po raz kolejny możliwość wspaniałej współpracy, pokazania, jak świetnie się zgrywamy, tworząc różne projekty i wymyślając je. Nigdy nie spodziewałem się, że odnajdę się też w takiej dziedzinie, bo jest to dla mnie nowość, dla wujka w zasadzie też, ale jesteśmy w zasadzie trochę techniczni, więc można powiedzieć, że rzuciliśmy się na głęboką wodę, w której potrafiliśmy popłynąć. Wózek odebrany i zaraz wjeżdżamy do biura. To będzie wiekopomna chwila. Brakuje, że tylko amortyzatorów. Tak. Myślę, że po wielu miesiącach, dnia, godzin ciężkiej pracy. Marcinie, ale jakie ciężkie... Dlaczego? Ale tu mówisz o Cuzamen... Nie, tylko o wózku mówię. Ale to nie aż miesiące, no co Nie, no ty? ale ja powiem tak, wózek no wygląda kurczę naprawdę bomba. No nie? Ja jeszcze jak widziałem ten wózek jak przed pomalowaniem, Tak. no to wiadomo, że on wygląda super, no nie? Ale jeszcze ten efekt finalny Wow. robi kolor, Tak, no tak, nie? tak. I ten kolor naprawdę wygląda no ekstra. Kurde, no jestem pod wielkim wrażeniem tego, co zrobiłeś. Tak. Sam chyba jesteś pod wrażeniem, co? No cieszę się, że to tak wyszło, że ty się cieszysz. Wiesz? Nie, no fajnie to wymyśliliśmy, bo wiesz, tutaj te prowadnice na... Tak. No to jak to czekaj, się nazywa? sprawdźmy od razu może jak to wszystko się odbywa, wiesz? Bo No dawaj. zaczniemy od dołu. Bo Bo- tutaj tylko i wyłącznie musisz wkładać to z tej strony wszystkie te elementy. Wkładamy, cyk i to powinno jechać. Tu blokuje nam na razie nóżki, ale proszę. Cyk. Wszystko specjalnie zaprojektowane pod te case'y. I nie tylko pod case'y, bo jeszcze pod te kosze, no nie? No to dawaj. Blokuje, tak. I po prostu jedzie sobie. Nie no, wspaniale. Nie przesuwa się. No, tam jest jakiś luz, ale luz musi zostać. Ja myślę, że inauguracyjnie trzeba po prostu włożyć kosz z gripami, Tak. kosz z innymi Dobra. urządzeniami i tyle. Dobra. Z efektu finalnego jestem zadowolony, bo rzeczywiście starałem się bardzo zrobić to dokładnie. A jeżeli się robi to dokładnie, to naprawdę efekt jest, mogę rzec, wow. No jest elegancko, ja pierniczę. Super, co? Ale patrz. Nie no, pełna profeska. Jest po prostu praktyczny i o to chyba chodziło, żeby spełniał swoje zadanie. No zaraz pojadę kupić. O. No i proszę. Słuchajcie, tu nie ma miejsca na pomyłki.
tutaj jeszcze 2 kejsiki trzeba będzie włożyć. Tak. No i wygląda to zawodowo. Wujek, dobra robota. Bardzo Ci dziękuję. Czy za bardzo jakichś tam poprawek nie można? Można byłoby zrobić oczywiście, ale tutaj wykonanie tego wózka było pod konkretne skrzynki, pod konkretne przedmioty, które będzie się tym wózkiem przewoziło, nie? Oczywiście, że można byłoby coś jeszcze tam dostawić, no ale to, na co żeśmy się zdecydowali, to zostało wykonanie i sądzę, że dobrze zostało to wykonane.